Siemka, ja jestem Adacho i Ameryki nie odkryję, jak powiem, że świat się zmienia. Nawet moje, w cudzysłowie, drzwi zmieniają swój kolor. Ostatnio miałem białe, dzisiaj mam zielone. Raskoty nie przeszkadzają w trakcie nagrywania. Dzisiaj akurat wygląda na to, że będą przeszkadzać, ale jest jedna rzecz, która się nigdy nie zmienia. Tomek Prucnal gotuje. Gotuje tak, jakby miał dosłownie wykształcenie gastronomiczne, bo za każdym razem, jak wypuszczał wcześniej Adacho Balls i teraz Dragon Ball Powerless, to możemy się spodziewać uczty. Rozdział 4. Dragon Ball Powerless, manga autorstwa Tomka, który, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest też autorem kultowego już Adacho Balls i dzisiaj chcę wspomnieć o kilku jeszcze rzeczach. Tomek w swoim poście wrzucił... Gdzie jest mój kursor? Tutaj. Parę innych informacji, które też są dość istotne. Mianowicie 3 linki tutaj udostępnił, czyli manga na stronie Manga Draft, wsparcie Tomka na stronie Buy Coffee i Timelapse, czyli jego kanał YouTube'owy. Ja linki do tych wszystkich rzeczy, do kanału Tomka, do strony, gdzie można wspierać Tomka finansowo i to, co rysuje, jeśli chcecie wspierać jego twórczość albo w ogóle podziękować mu za jego twórczość, to jest taka możliwość. Tak jak powiedziałem, linki do niego wkleję w opis. Mangi teraz nie czytam w formie PDF-a, którego on wysłał tutaj na... Zazwyczaj on wysyłał faktycznie tutaj PDF-a na dysk Google. Teraz jest to link do Manga Draftu, także mangę można oficjalnie czytać też po polsku, bo Manga Draft już był, z tego co pamiętam, dostępny ostatnio, ale po angielsku. Także, jeśli chodzi o fabułę, ta trójka bohaterów, których poświaty tutaj widzimy, będzie mierzyć się z człowiekiem, którego głowa wygląda tak jak moja głowa, gdybym wstrzymywał oddech przez przynajmniej 3 minuty. Czyli jeden z tych mutantów, którzy przylecieli razem z tym ślepym. Nie pamiętam, oni chyba nadal nie mają imion. Przypomniałem sobie 3 rozdział, żeby pamiętać mniej więcej, jak to się zakończyło, ale nie pamiętam, żeby oni wspominali, jakby zwracali się do siebie imionami. Także nie będę przedłużał, bo rozdział jest dość długi, 50 stron, ostatnio mieliśmy 37, także Android 17 pojawił się na końcu rozdziału 3 ze snajperką. Jest to satysfakcjonujące dla mnie rozwiązanie, bo myślałem, że to może będzie jakaś Mai, czy ktoś w tym stylu, ale Android 17 jest tutaj na pewno dużą pomocą, zwłaszcza w kontekście fabuły, w której nasi bohaterowie są pozbawieni ki. No nie? Więc Android może tutaj jako trochę inna forma życia będzie mógł na ten problem zaradzić. Jesteśmy w dość nietypowym miejscu. Stacja paliw. Pośrodku totalnej prerii widzimy człowieka, który wrzuca... Ej, chwila, moment, wiecie co? Wydaje mi się, że oni tutaj mogą... że to jest Turban Piccolo, do którego oni zbierają monety. Że Gohan i Piccolo są żebrakami. Dziękuję. Pomyślałem sobie, że Tomek zawsze zaczyna te mangi takim akcentem albo humorystycznym, albo niezwiązanym z głównym wątkiem fabuły. W sensie Gohan i Piccolo są jakkolwiek związani z głównym wątkiem, ale nie są tą główną linią, którą śledzimy. Goku Vegeta, teraz jeszcze Android 17. Nawet tutaj zostawili pułapkę na mysz z serem. Powinno wystarczyć na taksówkę. Piccolo, rozbierz się, dlaczego nie w ogóle, dlaczego Piccolo nigdy nie zdejmuje koszulki? Nie, no myśmy widzieli, nie, no w sumie widzieliśmy Piccolo Juniora bez koszulki, no nie? A nie, no ostatnio w Super Hero stracił. Super Hero faktycznie stracił koszulkę, no tak. No to zapomniałem, to muszę w takim razie tutaj 1 punkt dodać filmowi Super Hero za to, że zobaczyliśmy bezkoszulkowego Piccolo. Oho, chyba jakaś akurat podjechała. Taksówka jeszcze przyjechała zatankować na kompletnej prerii. Co to za Jean-Michel Juan José Antonio, mamacita abuela? On wygląda, jakby jego mama była z Francji, a ojciec z Mexico City. Przepraszam, czy może pan nas zabrać do zachodniej stolicy? Do stolicy nie jeżdżę, ale mogę was zabrać do Satan City. O ile macie forsę obdartusy. Mają, przecież zebrali. Ciekawe, kto im tam wrzuca. No to oni nie mogli, nie wiem, poprosić gościa, który mieszka tam, który pracuje na tej stacji, żeby zatelefonować? O, 57! Mamy 57! Zdaje się, że do Satan City tamtędy. Co? No bo objechać musimy kawałek, bo remonty i On ich naciąga, ale przecież oni nie mają więcej pieniędzy. No zebrali jakieś tam ostatnie grosze. Tylko nie próbuj naciągać, mówi Piccolo, który wygląda na to, że jest zaznajomiony z technikami taksówkarzy. Nie wrzucam wszystkich taksówkarzy do jednego worka, no bo to jest potrzebny zawód, ale są techniki, wydaje mi się, które tutaj mogą narazić klienta na wyższe koszty. No i jesteśmy. Należy się 20 000 zeni. Chyba nam trochę braknie. A Gisa? Wow, co to jest w ogóle za smaczek? Przecież są te zawieszki do aut Wunderbaum, no nie?
A tutaj mamy Agisa Baum, czyli drzewo nameczańskie. Zamiast tej choinki mamy drzewo nameczańskie jako odświeżacz. I też jest FM057. Tomek, dziękuję Ci za kolejne nawiązanko, tutaj 57. Zezłoszczony jest. O, policja jeszcze jest? No nie, no naprawdę oni jeszcze muszą mandat dostawać za coś takiego? A więc panowie nie chcą zapłacić, tak? Po prostu zabrakło nam pieniędzy. Zaraz. Ja cię chyba, kolego, skądś kojarzę. Gohana? Gohan jest wykładowcą. Czy Gohan już jest w kartotece? Czy może Piccolo Piccolo na Wikipedii wyszuka. A, to ten, co chciał przejąć ziemię, tak? A! Naprawdę! No tak! Piccolo Postać znana! Piccolo Daimao! Postać znana! Notowany za próbę przejęcia władzy nad światem. Obaj jesteście. Przecież to nie on! Widać, że jest młodszy. No nie mógł przecież się odmłodzić. To jest rodzina. Obaj jesteście aresztowani. To są jakieś jaja. Piccolo, rozedrzyj te kajdanki i uciekaj. Jeśli Piccolo da się schować do więzienia, to jest dla mnie równoznaczne z tym, że ma czyste serce i może latać na kinto. Przecież on mógłby te kajdanki rozerwać i wrócić do domu. O! Okrzyki. Dyzia zjadła i teraz się chwali, że zjadła. Nie wiem. Mamy główny, tak jak wspomniałem, wątek. Android 17 postrzelił tego mięśniaka, któremu zniszczył skauter i teraz w bardzo epicki sposób wykonuje krok w przód i zeskakuje z wieżowca, ląduje na wow, ale wejście, ląduje na 3 łapy, niczym super bohater, jeszcze pięść, tutaj nie no. Kilka razy w życiu próbowałem zeskoczyć w ten sposób. To nie jest wygodne, chyba że miałbym supermoce, to może wtedy robiłbym tak dla punktów stylu, ale okej. Android 17 ściąga kurtkę, niedaleko stąd jest mała wyspa. Zdajesz sobie sprawę, jełopie, że przez ten hałas tamtejsze zwierzęta się zaniepokoiły? Ten pewnie go wyśmieje, no co tutaj w ogóle o czym ty gadasz, chłoptasiu? A co tobie do tego? Mięśniak rzuca pięść w stronę Androida 17, nie powiem, bolało. 17 tylko zabiera jego rękę ze swojej twarzy i oddaje mu, odpłaca mu się pięknym za nadobne, że tak powiem, wybijając jeszcze zęba temu mięśniakowi. Umiesz przywalić, ale jeżeli nie widzisz różnicy między nami, to musisz być ślepy. To ty jesteś ślepy. 17 pokazuje na bok? Co tam się dzieje? Piccolo, Vegeta i Goku ładują jakieś makanko sapo wspólne, czy co? W międzyczasie? O, lecą w jego stronę ze swoimi brońmi. Vegeta, przypominam, że ma tutaj miecz, który pożyczył od swojego młodszego syna, chciałem powiedzieć. No, w sumie od swojego młodszego od siebie syna, no bo trudno, żeby było od syna swojego młodszy, no nie? Chociaż w tej rodzinie były już zabawy z wehikułem czasu, także nie byłoby to w sumie aż tak dziwne, gdyby Vegeta był młodszy od swojego syna. W sumie, czy byłoby to możliwe, żeby Future Trunks był starszy? No jest to możliwe. Jeśli Future Trunks by się zestarzał, a potem w swoim obecnym wieku wrócił do czasów, kiedy Vegeta był jeszcze młody, to byłby starszy od swojego ojca. Ale nie tego... nieważne. Nieważne. O czym my to gadamy? Znaczy, o czym ja gadam? Mięśniak mimo wszystko ma tutaj przewagę, bo dalej jest w stanie korzystać z ki i kontruje. W zasadzie nawet tutaj nie mamy ataku, który by miał siąść, że tak powiem, bo Vegeta i Goku, zanim wyprowadzili ataki swoimi brońmi, zostali zablokowani, zostali skontrowani przez tego mięśniaka, ale ten moment, w którym mięśniak zajmuje się Goku i Vegetą, wykorzystany został przez 17, który po raz kolejny trafia mięśniaka, tym razem kopie go w twarz, ale ten łapie jego piszczel i ciska nim ol. Mamy tutaj perspektywę pierwszoplanową, ale widać tutaj, że Goku w tym czasie doskakuje do mięśniaka, więc wygląda to tak, jakby chcieli cały czas nasi bohaterowie wykorzystać momenty, w których odwrócona jest uwaga swojego przeciwnika. Goku pojawia się za mięśniakiem, próbuje zaatakować go długo-krótkiem, ale ten widzi to wszystko i trafia go butem. Goku jest odrzucony. To co, teraz Vegeta? Vegeta z mieczem? Jest Vegeta z mieczem i trafia go w plecy! I zadaje mu, no, całkiem dużą ranę, tylko się teraz zastanawiam, czy to w ogóle
zrobi na nich jakiekolwiek wrażenie, skoro oni już są, tak powiedzmy, z automatu wszyscy pocięci, nie? Z urzędu oni są wszyscy już rozcięci, pocięci, poszatkowani i poszywani. Mięśniaka wygląda na to, że to trochę zabolało, ale ten nadal nie ma problemu z tym, żeby za pomocą ataku ki, nie wiem, czy to są takie pociski ki, czy może to jest taki atak podobny w sumie do tego ataku Nappy, tylko że Nappa podnosił 2 palce i też mieliśmy taki punktowy, obszarowy atak. Tak czy siak, Vegeta został odrzucony. Nasi bohaterowie wygląda na to, że mimo tego, że jakoś tam są w stanie dojść do mięśniaka, zadać mu obrażenia, to widać, że przeciwnik ma przewagę. Właśnie ze względu na to, że ma dostęp do ki. Wydłuż się długokrótku! Wykrzykuje Goku. Android jest trochę zdziwiony. Co my tu mamy? Wielki but leci w stronę Vegety, ale nagle w głowę mięśniaka trafia długokrótek. Ty? Vegeta jest uratowany przez Goku? O! Vegeta wpada na pomysł, na którym może wpaść tylko i wyłącznie osoba, która kiedyś była po drugiej stronie tego ataku. Która wie, jak bardzo skuteczne jest zadanie ciosów właśnie w te rejony. Więc Vegeta, wykorzystując szybkość swojego myślenia, bystrość swojego umysłu, atakuje mięśniaka w jego krocze. Wygląda na to, że tam akurat dalej jest to, co jest dość unerwionym elementem ciała. Akurat w tym przypadku nie mamy tutaj żadnego defektu, no bo gość, jak widzimy, nie ma jednej ręki, ale tam w majtkach wygląda na to, że dalej jest coś, co jest jego czułym punktem. Także sukinsyny, wykrzykuje mięśniak i... Co to jest? Wystrzeliwuje pocisk w powietrze? Czy to jest atak, czy to może jest jakaś flara? Może daje sygnał innym swoim sojusznikom, że potrzebuje pomocy? Chociaż to jest też ta postać, która się trochę przestraszyła Whisa i potem jego kamraci się z niego śmiali trochę, że się boi, więc nie wiem, czy tutaj by się poniżył do tego, żeby wysłać sygnał. Nie, raczej jest to atak, tak jak mieliśmy w przypadku chociażby Krillana, który też wystrzelił atak w powietrze, a potem on się rozdzielił na kilka innych promieni podczas walki z Saibamenami, więc podobny przykład tutaj. Pociski ki lecą w stronę naszych bohaterów. Uważajcie! Wykrzykuje Goku, ale bez problemu unikają tego. Vegeta nawet blokuje i odbija jeden pocisk za pomocą miecza, a Android 17 bez słów dosłownie dogaduje się z Goku i Vegetą. Pojawia się za plecami tego gościa. Jaki on ma nos nagle w ogóle? Co to jest? Co to w ogóle jest za twarz? Jego oczy nagle są większe niż jego nos. Nos ma jak Baba Jaga, która Jasia i Małgosię chciała do swojego domku ze słodyczy zabrać, żeby ich utuczyć i potem zjeść. No, nos jest niesamowity. Rośnij długokrótku, wykrzykuje po raz kolejny Goku. Vegeta! Co jest? Wow! Co jest? Co to za technika? Vegeta łapie za długokrótka i lecą z nim razem, w zasadzie biegną w stronę przeciwnika i aha, 17 przyparł go do ściany i w ostatnim momencie odskakuje, a ci wbijają długokrótek w jego brzuch, ale nie w taki sposób, jak można było się tego spodziewać. Bokiem długokrótka go przygniatają do tej ściany. To zadało mu naprawdę takie obrażenia? Z choreograficznego punktu widzenia to było bardzo ciekawe. Ale czy to było naprawdę aż tak mocne uderzenie? A może to było tylko uderzenie, które miało, że tak powiem, obrać dopiero mandarynkę. Wiecie? To był tak zwany pil. A dopiero teraz Android 17, wykorzystując moment, że mięśniak jest oszołomiony, zadaje prawdziwe obrażenia. Skacze w stronę przeciwnika, wyprowadza kolanko w jego brodę, ale ten... wygląda na to, że na nim nic takiego nie robi wrażenia. Jak oni będą w stanie go pokonać? To jest dość szokujące, że Goku i Vegeta nawet bez ki razem i to jeszcze z pomocą 17 nie są w stanie pokonać tego gościa. W ogóle czy Piccolo i Gohan będą też w stanie pomóc jakkolwiek? O! Wow! Co tu się dzieje? Mięśniak łapie Goku, który nie jest w stanie się oswobodzić i 17 dobiera długokrótka. 17 bierze kijek Goku w rękę. Jak on to? Rośnij długokrótku! O nie w tę stronę! Nie w tę stronę! Cicho! Nie w tę stronę, Vegeta. Dlaczego Vegeta musi mieć zawsze żarty? Ej, ale Tomek jak pisze żarty w swoich mangach, to zawsze to jest coś, co bawi, niezależnie od tego, w którą stronę, w stronę jakiej postaci żart jest skierowany. Vegeta jest trafiony, ale to działa tak, że on zawsze z jednej strony jest rozwijany, to jak Goku poznaje to w takim razie, jak on trzyma tego długokrótka. Ups. Uwaga, Goku i mięśniaka jest odwrócona. Goku wykorzystuje ten moment i gryzie go. No to mamy kolejnego
w takim razie przeciwnika do kolekcji, którego Goku ugryzł. Kopię go w kolano, żeby wytrącić być może go z równowagi. Tak jest, mięśniak upada na ziemię, a ten... Wow, co tu się dzieje? Zakładają mu jakieś balachy! Ale on ma jeszcze jedną nogę. O kurde, co jest? Jakie tu mamy sztuki walki dosłownie. Trzymaj go, Son Goku, mówi 17, doskakując do mięśniaka. Zakłada mu balachę. Goku przytrzymuje jego nogę. Chociaż nie może mu... What? Łamie mu kość! Łamie mu kość w ręce, ale to nie jest... Goku jakby jego nogę trzyma w drugą stronę, więc on go tylko tak na dobrą sprawę przytrzymuje. Dźwignia to powinno być w drugą stronę, no nie? A on mu łapie tak nogę, że jakby ją zginął, to by po prostu zginął ją zgodnie z zestawem, więc tutaj to 17 właśnie łamie mu tę rękę. Czy on będzie w stanie... Jasny gwint, otwarte złamanie. Czy on będzie w stanie jakkolwiek się zregenerować? Czy przez to, że on jest zombiakiem, to będzie miał jakąś tutaj dziwną cechę? No jest pozbawiony rąk kompletnie w takim razie teraz nasz przeciwnik. Czy on stopami będzie walczył? Czy może jakoś się zregeneruje? No nie, no gdyby się mógł regenerować, to może... Oho. To jest bardziej zabawne dla mnie, bo Vegeta... Trochę zażartowaliśmy sobie tutaj z niego, więc jego wściekłość jest raczej nie skierowana na przeciwnika, tylko na fakt, że został on w pewien sposób obśmiany, że głupia sytuacja miała miejsce. Zobaczymy w takim razie, co on tutaj zrobi, bo ręce trzyma, jakby przy okazji mógł Final Flasha wyprowadzić, nie? Nie, on tylko ich odsuwa Goku i Androida 17. Ściąga rękawiczki. Klika swoimi pięściami i podchodzi do gościa, który wygląda na to, że nie ma już nic do powiedzenia, chyba że nagle nauczy się strzelać kiblastami ze stóp. Goku był w stanie to robić, ale czy nasz mięśniak będzie też tutaj... O! Widziałem to ostatnio na timelapsie. Tomek wrzucił timelapsa z rysowania tej strony. Gdzie jest... Tutaj myślę, że moglibyśmy zrobić małą zabawę w komentarzach, co będzie na następnej stronie. Nie wiem, co będzie na następnej stronie. Pewnie będzie Bulma. Gdzie jest Bulma? Za sałatą, że tak powiem. Bulma. Nie wierzę, co tu się dzieje w ogóle. Dostał możliwość wyprowadzenia ostatniego ciosu, chociaż czy ostatniego zaraz się dowiemy, ale Vegeta jest wściekły. Mów, gdzie ona jest. Gówno ci Wow, czekaj. Czy to nie było też coś takiego w Attack on Titan? Taka scena? No tak! Nie chcę tutaj spoilerować, jak ktoś nie oglądał, bo w przypadku tej serii to akurat spoilery mogą dużo zrobić, ale była taka scena, w której jedna postać, ja pamiętam kto, ale nie powiem, tak zrobiła drugiej. Nie wiesz, że nie gada się z pełną gębą? Ale to ty mu wsadziłeś miecz do buzi, Vegeta. Jeszcze to jest skrzypienie miecza po tych jego weź. Wyciąga miecz, ten się dławi. Walka jest skończona. Powiedz nam, gdzie jest Bulma. Uważaj, co? Ktoś od tyłu? Nie, to Vegeta. To ręce Vegety i miecz próbuje go przeciąć. No nie, no Tomek, co tutaj... Ciekawe, czy Tomek musiał zobaczyć, jak wygląda faktyczny przekrój głowy, żeby teraz coś takiego narysować. Czemu to zrobiłeś, Vegeta? Nie potrzebujemy go. Wow. Tomek to ma po prostu tendencję do tego, żeby raz na jakiś czas narysować coś naprawdę brutalnego. Uszkodził się. Aha, chodzi o skautera, a nie o przeciwnika. Kakarotto, wracamy. Hej, 17, powinieneś lecieć z nami. Kinto! A to co? To chmurka Kinto. Przylecieliśmy nią. Czy 17 będzie mógł się na niej utrzymać? Jako cyborg? O! Może! Wow, niesamowity 17. Musisz być naprawdę porządnym gościem. Albo chmurka Kinto traktuje go jako rzecz. Słucham? No tak, no są dwie opcje, nie? Chociaż 17 w większości jest człowiekiem. Nie jest sztuczną formą życia, jest zmodyfikowanym człowiekiem, więc ja bym powiedział, że chociaż jakie zasady ma chmurka Kinto, może trzeba być też 100% człowiekiem, a nie jakoś tam w 99% czy w 97% na przykład. No dobra, ale ekipa, patrzcie, wzięli Vegetę, to powinni tutaj Vegetę wziąć w Oreo, żeby móc go ścisnąć z dwóch stron, żeby nie spadł na pewno. A teraz Vegeta jest na samym końcu i w razie czego może znowu spaść. Ale mamy ekipę na Kinto. Może trzeba polecieć do pałacu, wiecie, do wieży Karina i poprosić Karina, żeby większy kawałek chmurki urwać. Żeby oni się tam mogli pomieścić normalnie. Deszcz mija.
Wiadomo, deszcz mija, chociaż w sumie to wygląda tak, jakby oni po prostu lecąc w inną stronę już jakby wylecieli z zasięgu tych chmur, ale mieliśmy poważną sytuację, więc padał deszcz. Teraz już jest sytuacja niepoważna albo taka przejściowa, więc deszczu nie ma. Więc wszyscy stracili kij. Tak, a do tego porwali Bulmę i próbujemy ją odnaleźć. Chcesz użyć skautera, żeby ich namierzyć, Vegeta? Ha? No nie, Vegety znowu nie ma! Mówiłem, weźcie go w Oreo! Znaczy, do środka, żebyście mogli go trzymać z dwóch stron, no nie? Moglibyście się jak puzzle złączyć. Co to za mysz szalona? Zastaw mnie! Idź precz, szatanie! Bulma jest... A jak tam się mysz znalazła? Aha, to oni musieli pewnie... No tak, oni są na ziemi, więc mysz pewnie sobie weszła na ten statek. A może to jest jakaś kosmiczna mysz, która przyleciała z innej planety? Idzie w końcu nasz tutaj ślepiec. Wstawaj, idziemy, mówi ślepiec do Bulmy. To tutaj. Laboratorium? A? To maszyna lecznicza? Vegeta o nich wspominał. Może ona będzie jak teraz, jak Jesse Pinkman. Będzie zmuszana do pracy. Ale tutaj ładnie narysowana dłoń. W ogóle podoba mi się ten kadr. Gość znowu łapie się za twarz. Ściąga opaskę w końcu! I to jest koniec! Jejku, jeszcze nie, jeszcze koniec będzie zaraz. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Ha? Bulma krzyczy przerażona? Czekaj, co? End, chcę End zobaczyć. To jest End! No nie! Tomek! Tomek! To jest koniec? Zawsze tam na końcu był jakiś plot twist, żeśmy coś widzieli, a teraz jest plot twist, ale nie zobaczyliśmy tego, co tam jest. Może mu robaki wychodzą z oczu. No jak to jest? Nie zobaczyliśmy. Z jednej strony się spodziewam, co zobaczymy, no bo gość nie ma oczu, więc jakby jest naturalne, że tam zobaczymy dziury. Ale może będzie jakiś plot twist. Ach, Tomek! Tomek, gotuj dalej, bo ta manga jest naprawdę niesamowita. Cieszę się, że ta historia jest wrzucana na zakola. Jestem dumny z tego. Powiedziałbym, że dzisiaj dużo było akcji. Jeśli miałbym powiedzieć, który wątek podobał mi się najbardziej z tego rozdziału, kurde, nie wiem, czy bym nie powiedział, że ten pierwszy. Piccolo i Gohan żebrzące na stacji paliw gdzieś na środku niczego, nie? Walka też była fajna i Vegeta w jakiś sposób brutalnie załatwił tego mięśniaka. No możemy się domyślić, że on nie zostanie wskrzeszony w jakiś dziwny sposób. No tutaj też końcówka enigmatyczna. Zobaczymy, co gość krył za swoją opaską. Vegeta, który spadł, gdzie on się podział, co Bulma będzie musiała robić w tym laboratorium. Komora lecznicza jeszcze była. Dużo niespodzianek jeszcze na nas czeka. Dragon Ball Powerless, tak jak powiedziałem. Linki w opisie i do mangi, i do wsparcia Tomka, i na jego kanał na YouTubie. Odsyłam Was. Zostawcie mu dużo miłości. Póki co, dzięki Tomek za to, że wrzucasz to i dzielisz się swoją pracą i w ogóle, że pracujesz tutaj dla naszej wspólnej uciechy, dla naszej rozrywki, żebyśmy mogli oglądać Twój twór. Jestem ciekaw dalszej części historii, jak ona długo potrwa jeszcze, jak się rozwiąże to wszystko, biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze kilku przeciwników do pokonania, no to można założyć, że nie jesteśmy gdzieś tam już w połowie czy przy końcówce tej mangi, ale może dopiero się ona rozkręca. Myślenie życzeniowe troszkę, bo chciałbym, żeby ona trwała długo, ale przede wszystkim chciałbym, żeby Tomek był sam zadowolony i doprowadził tę historię do końca, tak jak sobie założył. Okej, nie przedłużam. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.